Bieda, złe warunki mieszkaniowe, choroby i opieka zdrowotna to tutaj najbardziej palące kwestie. Poza tym ogromnym problemem jest zanieczyszczenie. To szokujące, że w miejscu, w którym jest tyle wody, brakuje wody zdatnej do picia. Nie mamy pieniędzy, żeby kupić dom położony wyżej, tam gdzie woda nie dochodzi. Powtarzam swoim dzieciom, że muszą się uczyć, żeby nie musiały mieszkać tutaj i mieć takiego życia jak ja. Dzieci na ratunek. Pół roku żyjemy na lądzie, a drugie pół na wodzie. Mieszkamy na specjalnym podwyższeniu i dzięki temu możemy przetrwać porę deszczową. Woda stanowi zagrożenie. Musimy cały czas pilnować naszych dzieci. Żyjemy w strachu. Najbardziej potrzebujemy tutaj bezpiecznych kładek, takich solidnych. Ale tutaj nikt nie chce nam pomóc. Władze wiecznie o nas zapominają. Oni mają piękne domy w bezpiecznej okolicy. Więc nie interesuje ich to, jak nam się tutaj żyje. Nie ma tu nawet poręczy. Robimy co tylko możliwe, żeby dało się tu przejść. Nasze dzieci chodzą tędy do szkoły. To jest bardzo niebezpieczne. To jest na tym zdjęciu? To jest Lizardo, mój mąż i moje maleństwo, które umarło. Miał 2,5 roku. Teraz mijają 4 lata, odkąd umarł. Był taki malutki, ale już wszystko rozumiał. We wszystkim nam pomagał, zwłaszcza w kuchni. Zawsze był przy mnie, kiedy gotowałam. Za każdym razem, jak patrzę na to zdjęcie, czuję, jakby to wczoraj woda zabrała mi synka. Najbiedniejsza dzielnica miasta Iquitos, Belén, zalewana jest przez prawie pół roku wodami do rzeczy Amazonki. To powoduje najróżniejsze problemy. Choroby spowodowane zanieczyszczeniem wody, przemoc, utonięcia. Ofiarami są najczęściej dzieci. Organizacja Infant Peru pomaga właśnie głównie najmłodszym, bo dla nich dzieci są nie tylko przyszłością, ale teraźniejszością. Ponad 400-tysięczne Iquitos to największe na świecie miasto, do którego nie prowadzi żadna droga lądowa. Można się tutaj dostać tylko samolotem bądź łodzią. W dzielnicy Belén domy, a nawet punkty medyczne, szkoły i kościoły wybudowane są na palach lub na pływających platformach. Y si todos trabajamos, qué bueno será. Tu obra es mi obra. Esther Diaz jest dyrektorką i współzałożycielką organizacji Infant powstałej w 1999 roku. W prowadzonych przez Infant świetlicach dzieci organizują zajęcia artystyczne, dyskusje i warsztaty. Bravo.
9 lat życia spędziłam w zakonie i nagle zostałam wyrzucona. Podobno nie pasowałam do systemu reguł zakonnych. Musiałam odejść i znaleźć pracę. Jestem nauczycielką. Dostałam pracę w szkole w biednej dzielnicy Limy. Tam włączyłam się w wolontariat na rzecz dzieci pracujących. Sprzedawały cukierki w autobusach, czyściły buty. Chciałam doświadczyć tego samego, czego doświadczały te dzieci. Bardzo wiele mnie kosztowało, żeby wsiąść do autobusu i robić to, co one. Śpiewać i sprzedawać cukierki. Robiłam to mniej więcej przez 2 tygodnie i zrozumiałam, jakie te dzieci są odważne. Zaczęłam rozumieć, że one nie chcą siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż się coś zmieni. Wtedy dotarło do mnie, że moje powołanie jest poza zakonem. Dzieciaki miały szczęście, że wyrzucono cię z zakonu. W dzielnicy Belen mieszka ponad 60 000 ludzi. Większość to potomkowie rdzennych mieszkańców dżungli, którzy przybyli do miasta w poszukiwaniu lepszego życia. Belen to miejsce bardzo stygmatyzowane. Mówi się, do Belen się nie zagląda. Belen jest niebezpieczne. Belen jest brudne. Z jakimi problemami zmagają się tutejsi mieszkańcy? Bieda, złe warunki mieszkaniowe, choroby i opieka zdrowotna to najbardziej palące kwestie. Poza tym ogromnym problemem jest zanieczyszczenie. To szokujące, że w miejscu, w którym jest tyle wody, brakuje wody zdatnej do picia. Uruchomiliśmy projekt polegający na zbieraniu wody deszczowej. Mamy tutaj mnóstwo deszczówki. Analizy wykazały, że woda z rzeki 900 razy przekracza normy czystości WHO. A deszczówka przekracza je tylko 5-krotnie. To tylko jeden z wielu projektów realizowanych przez Infant, mających na celu polepszenie warunków życia w Belen. Większość tych pomysłów pochodzi od samych dzieci. Bardzo ważne w naszej pracy jest wzajemne uczenie się od siebie. My uczymy się od dzieci, a one uczą się od nas. Na jednych z pierwszych zajęć poprosiliśmy dzieci, żeby narysowały to, co je cieszy i to, co je martwi w czasie, kiedy woda się podnosi. Na rysunkach przedstawiły utonięcia dzieci i opowiedziały, że wiele z nich straciło braciszka, siostrzyczkę lub sąsiada. Okazało się, że w tamtych czasach topiło się około 11 dzieci rocznie. Od tego czasu wsparliśmy wiele rodzin, które straciły w ten sposób dziecko. Nasze dzieci bawiły się w łódce zacumowanej przy domu. Jonatan też się z nimi bawił. W pewnym momencie mój synek zaczął bawić się piłką i chciał przeskoczyć z łódki większej do mniejszej. Wtedy wpadł do wody. Jego brat zaczął krzyczeć i natychmiast wybiegliśmy razem z mężem. Chcieliśmy go wyciągnąć, ale nigdzie go nie było.
Szukaliśmy go i szukaliśmy, ale nie mogliśmy go znaleźć. Yo también me iba a ahogar ahí, señor. Sam się prawie utopiłem, szukając go w wodzie. Po mniej więcej godzinie poszukiwań pojawił się młody chłopak i rzucił się do wody. Po chwili wypłynął i krzyknął: znalazłem go. Drugi sąsiad wskoczył, by mu pomóc. Nie mogłam oderwać wzroku od miejsca, gdzie zanurkowali. W końcu wypłynęli i go wyciągnęli. Mąż natychmiast rozpoczął sztuczne oddychanie. Robił co mógł, ale wszystko na nic. Nasz synek umarł. To był koszmarny ból. Straciliśmy dziecko. Przez 2 miesiące nie mogłem nic jeść. Bardzo go kochałem. Na początku czułem, jakby wciąż ze mną był. Siedziałem w mojej łódce i płakałem za nim. Już nic mi go nie zwróci. Przepraszam. Ciągle to we mnie siedzi. Rok później urodziło nam się kolejne dziecko. Daliśmy mu na imię tak samo, Jonatan. Teraz ma już 3 latka. Jestem wdzięczna Bogu za to, że obdarował mnie kolejnymi dziećmi. Ale zawsze będę pamiętać, że miałam jeszcze jedno dziecko. Zapytaliśmy dzieci, co możemy zrobić, żeby maluchy z naszej społeczności przestały się topić. I wtedy starsze dzieci powiedziały, my sami możemy je ratować. Przecież potrafimy pływać. Potem pojawił się problem, skąd możemy wiedzieć, w których domach mieszkają dzieci, które nie potrafią pływać. I to dzieci znalazły rozwiązanie. Przecież możemy oznaczyć te domy flagami. Kupiliśmy materiał i one same zaczęły wycinać flagi, a później je porozwieszały. Żeby wszyscy widzieli, że tam, gdzie wisi flaga, mieszka dziecko, którego trzeba pilnować. Tak powstał projekt Dzieci na ratunek. Poprosiliśmy policję, żeby przeprowadziła szkolenie z technik ratowniczych. Dzieci jeździły na basen, na lekcje ratownictwa i pierwszej pomocy. W ostatnich latach nie mamy już zupełnie przypadków utonięć wśród dzieci. Borys będzie ratownikiem, a Juan Pablo będzie udawał ofiarę. To nasza najważniejsza akcja w trakcie pory deszczowej. Brawa dla nich. Bardzo dobrze. A teraz zacznie się nauka pływania dla najmłodszych. Zróbmy szybką rozgrzewkę, bo to ważne, żeby nasze mięśnie były rozgrzane. Instruktorami są dzieci bez kapoków, a te w kapokach nie potrafią pływać.
enseñándolo a nadar a, Karla a uczy su swoją hermana, młodszą a su siostrę. hermana pequeña. Acá. Karla świetnie pływa. Y me encanta el lago. Bardzo lubię wodę, Da vida a ponieważ woda todo, daje życie nam, zwierzętom i roślinom. Jak myślisz, jakie zajęcia są najważniejsze ze wszystkich, które prowadzi organizacja? Bueno, a mí me parece la Dla más mnie to jest importante walka z zanieczyszczeniem sobre rzeki. reducir la contaminación en los cuadros. Una cosa muy linda Jedną que z pięknych hemos rzeczy, aprendido nosotros której nauczyliśmy się en od este- pierwotnych mieszkańców Amazonii, aquí, en estas comunidades, jest konieczność la convivencia współżycia z con la naturą. naturaleza. Y es por eso que los niños, Dlatego dzieci wspólnie se zastanawiają plantean się, cómo podemos w jaki nosotros, sposób mogą zadbać o rzekę, cuidar el río que z tomamos, której czerpiemy el río wodę, que nos w której się bañamos, kąpiemy, el río w donde której sacamos łowimy ryby. pescado. Yo aprendo en la organización muchas cosas. Uczę się, jak można przetwarzać śmieci i odpady, Haciendo cuadros de jak zrobić z nich ozdoby i przedmioty użytkowe. que están botados por las calles. Ahí Ozdoby wyprodukowane z zebranych przez siebie śmieci dzieci sprzedają na organizowanych przez nie targach ekologicznych. Te działania dały również dorosłym impuls do walki z zanieczyszczeniem środowiska. Entonces, el año pasado, Wreszcie w zeszłym roku miasto zaczęło wysyłać 2 łodzie, które wywożą śmieci z botes rzek. para el recojo de la basura en el Italia. Y uno To jest jedno z naszych spełnionych marzeń. y es algo, I to już jest coś. y es algo. Bo dzięki Hay temu menos- śmieci jest mniej. menos basura. Nadal jest jednak wiele do zrobienia. Ze względu na to, że Belen regularnie jest przez pół roku zalewany wodami rzeki, nie istnieje tam system kanalizacyjny, więc większość mieszkańców usuwa ścieki bezpośrednio do rzeki. Mimo wielu zanieczyszczeń dzieci pływają i bawią się w brudnej wodzie, co tłumaczy powszechność chorób takich jak cholera. Musimy wypychać śmieci, które tutaj się zbierają, bo inaczej zarazki będą się tu szybko rozwijać. Czy chciałbyś się stąd wyprowadzić? Opuścić wodę? Bardzo bym chciał zamieszkać w spokoju, na suchej ziemi, tam gdzie dzieci mogłyby się bawić bezpiecznie. Nie mamy pieniędzy, żeby kupić dom położony wyżej, tam gdzie woda nie dochodzi. Są takie dni, kiedy nie mamy nawet na jedzenie. No hay a veces para la comida. Rodzina Lisardo żyje z rybołówstwa i ze sprzedaży obwoźnej owoców. W czasie wolnym od szkoły pracują z nimi też wszystkie dzieci, nawet te najmłodsze. Nie zostawiamy dzieci samych, ponieważ przeżyliśmy już stratę dziecka, które tak bardzo kochaliśmy. Muchos niños Wiele trabajan. dzieci tutaj pracuje. Es una realidad. Taka jest rzeczywistość w naszym kraju i w całej Ameryce Łacińskiej. Dzieci muszą pracować. Muchos niños Wiele trabajan. dzieci tutaj pracuje. Es una realidad. Taka jest rzeczywistość w naszym kraju i w całej Ameryce Łacińskiej. Dzieci muszą pracować. Trabajan. Nosotros hemos Zrozumieliśmy, entendido że que nie no wolno nam podemos juzgar oceniać a ich los rodziców. padres. A veces me lamento bastante. To sprawia mi wiele bólu Realmente al corazón. i rozdziera mi to serce, kiedy Cuando widzę me moje veo własne vendiendo en dzieci, las calles, vendiendo które muszą sprzedawać na ulicy. con mi bandeja de Ale nie mam innego como yo wyboru. de qué hago. No me queda otra opción. No sería Nie możemy como- ich winić como- za to, że są biedni. como juzgarlos por ser pobres, ¿no? Entonces, para nosotros Dla es nas muy najważniejsze jest importante to, że jeśli ¿no? dziecko musi si un pracować, niño, trabaja, to niech robi to w najlepszych możliwych warunkach. en las mejores condiciones. Tenga Niech ma ustalone horarios, godziny, które horarios pozwolą que mu le chodzić do permita szkoły, ir a la escuela, pozwolą le mu się permita bawić, jugar, le permita, pozwolą mu się rozwijać, le permita desarrollarse, que no le żeby afecte integralny a su rozwój dziecka desarrollo nie był integral zaburzony. como niño. Ukończyłem tylko szkołę podstawową. Nie mogłem kontynuować nauki, ponieważ moi rodzice nie mieli na to środków. no Dlatego teraz się poświęcam, by zapewnić moim dzieciom możliwość nauki.
para poderles educar a mis hijos, estudiar a ellos. Diciéndoles que estudien, Powtarzam moim que dzieciom, estudien, że muszą się para que uczyć, ellos no vivan żeby así nie como musiały nosotros mieszkać vivíamos. tutaj i mieć takiego życia jak ja. Dzieci z Belen wielokrotnie udowodniły już, że ich potencjał nie zna granic. Oprócz projektu Dzieci na ratunek i walki z zanieczyszczeniem środowiska, włączyły się w ogólnokrajową kampanię, dzięki której w 2015 roku wprowadzono zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Teraz prowadzą kolejną kampanię przeciwko przemocy domowej. Prostymi środkami próbują przerwać rodzinne awantury. No entiendes. ¿Cómo vas a entender? Oba. ¿Y quién es? Tienes azúcar. No. Te regalo el box para que te endulces. Toca la puerta. Nosotros los niños resolvemos. My, dzieci, lo que los często adultos rozwiązujemy no saben. problemy, których dorośli nie zauważają. Nosotros les damos albo nie la potrafią capacitación rozwiązać. para que Niezależnie od tego, jak poważne inicjatywy podejmują, dzieci zawsze potrzebują przestrzeni do zabawy. Sobre todo cuando el río sube, los niños Kiedy no podnosi tienen się poziom espacio wody, dzieci nie mają para tutaj jugar, miejsca, para gdzie mogłyby się encontrarse. bawić, Entonces, nawiązywać znajomości. los propios niños de- Dlatego postanowimy przekształcić ten port, pomalować go po swojemu. Ellos tienen muchas soluciones. Te dzieci mają mnóstwo rozwiązań. Potrzebują tylko, żebyśmy my, dorośli, También traktowali je jak partnerów. Eso hace que los niños y To los sprawia, niños że chłopcy i dziewczynki empiecen zaczynają rozkwitać. a florecer. Y me vienen imágenes siempre. Kiedy na nie patrzę, przychodzi mi na myśl obraz rzeki, na której pośród śmieci zakwitają kwiaty. Hay, es como flores. Kwiaty, które wyrastają ponad te Están śmieci. encima del río, del agua. Najbardziej poruszające w historii tego miejsca jest to, że problemy, z którymi de facto nie mogą poradzić sobie dorośli, próbują rozwiązać dzieci. Organizacja Infant uczy je tego. Pokazuje, jakie mają możliwości, przypomina, jakie mają prawa, inspiruje do tego, żeby samemu rozwiązywać swoje problemy, wspierając się nawzajem. I dlatego zdecydowałam się wesprzeć działania tej organizacji.